Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto zawijasy w kremie malinowym. Najpierw przygotujemy naleśniki, to będą te zawijasy. I na ciasto do naleśników potrzebujemy 270 g mąki pszennej, 4 jajek, 3 łyżek cukru, 1 łyżeczki cukru waniliowego, 3 łyżek kakao, 300 ml wrzątku, 500 ml mleka, 3 łyżek oleju rzepakowego i szczypty soli. Do miski dajemy 4 jajka i szczyptę soli. Niestety na filmie nie ujęło tego. Dosypujemy 3 łyżki cukru i 1 łyżeczkę cukru waniliowego i trzepaczką łączymy składniki ze sobą. Teraz 270 g mąki pszennej będziemy dodawać na zmianę z 500 ml mleka. Trochę mąki, trochę mleka i mieszamy. I tak jak mówiłam, nie wszystko naraz, tylko trochę mąki, trochę mleka i mieszamy aż do wykończenia składników. Musieliśmy przyspieszyć ruchy, bo ileż można mieszać naleśniki. Ok, teraz 3 łyżki kakao przesiewamy przez sitko i łączymy z masą. Teraz ostrożnie, proszę nie poparzyć się, bo musimy dolać 300 ml wrzątku. A na sam koniec 3 łyżki oleju jeszcze i jak Państwo widzą, wszystkie składniki łączymy nadal trzepaczką. Ciasto przygotowane, przykrywamy je folią spożywczą i odstawiamy na 15 minut, żeby ciasto odpoczęło. Po tym czasie zdejmujemy folię spożywczą. Jeszcze raz wszystko sobie przemieszajmy, żeby żadne grudki się nie odłożyły. I smażymy naleśniki. Patelnię lekko smarujemy olejem rzepakowym. Nie za dużo, tak delikatnie. Wylewamy chocheleczkę masy na naleśniki i smażymy. Powiem tylko, że patelnia ma średnicę około 20 cm. Naleśniki smażą się w miarę szybko. Są bardzo delikatne. Proszę uważać, żeby się nie porwały przy zmienianiu strony. I smażymy tak 14 naleśników. Gdyby Państwo smażyli grubsze naleśniki albo były nie nadające się do użytku, bo się na przykład porwały, ciasta jest więcej, więc spokojnie na 14 sztuk spokojnie wystarczy. Naleśniki smażą się szybko, jednak mimo wszystko musimy poświęcić chwilkę, żeby te 14 sztuk usmażyć. Po usmażeniu wszystkich naleśników zostawiamy je do wystudzenia. Kiedy naleśniki wystygną, zajmujemy się kremem śmietanowym, do którego potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 500 g serka mascarpone i 120 g cukru pudru. Do miski wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki i zaczynamy ubijać mikserem na sztywno. Kiedy łopatki miksera zostawiają dosyć wyraźne ślady, dosypujemy 120 g cukru pudru i nadal ubijamy. A następnie dodajemy 500 g serka mascarpone i nadal ubijamy. Po dodaniu całego serka
Śmietankę musimy ubić na sztywno. Masa przygotowana. Wobec tego nadziewamy naleśniki. Wcześniej musimy przygotować sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24×38 cm, wyłożoną papierem do pieczenia, a z boku jakiś talerzyk mniej więcej tego samego formatu. I teraz albo ten krem na oko Państwo podzielą, albo przy pomocy wagi rozłożą całość masy na 14 porcji i każdą taką malutką porcją będziemy smarować nasze naleśniki. Starajmy się rozłożyć tą masę równomiernie po każdym z naleśników i następnie zwinąć każdy z nich w rulonik, który układamy wzdłuż krótkiego boku naszej foremki. Kolejna mała porcja masy, kolejne rozsmarowywanie. Kolejny rulonik. I ponownie wkładamy do foremki, ale w lekkich odstępach proszę układać te naleśniki. I robimy tak, jak Państwo tu widzą, równolegle do tego krótkiego boku. 7 naleśników zwiniętych w rulon w foremce, 7 kolejnych na talerzyku i obie części, czyli te na foremce i te na talerzyku, lądują w lodówce. A my zajmujemy się kremem malinowym. Do kremu malinowego potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 450 g malin, ja użyłam mrożonych, 120 g cukru pudru, 3 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do żelatyny. Najpierw żelatyna, czyli do miseczki wsypujemy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, a następnie mieszamy ją, aż żelatyna rozpuści się w wodzie. Zostawiamy ją do wystudzenia, ale w międzyczasie przemieszajmy sobie od czasu do czasu, żeby nie porobiły się grudki. A my do innej miski dajemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, mocno schłodzonej, wyjętej bezpośrednio z lodówki i zaczynamy ubijać mikserem. Jak na śmietance pojawią się ślady po mikserze, dosypujemy 120 g cukru pudru i mieszamy nadal. Nie za długo. A następnie dosypujemy 450 g malin. Tak jak mówiłam, ja użyłam mrożonych. I wszystko ze sobą szybciutko mieszamy. Tutaj nie będziemy śmietany ubijać na sztywno, ona lepiej, żeby była taka półpłynna. Na koniec jeszcze dodajemy wystudzoną żelatynę. Małym strumieniem dolewamy i szybciutko wszystko ze sobą mieszamy. Pamiętajmy o spodzie, o bokach. Jak krem malinowy przygotowany, to wykładamy połowę porcji na naleśniki wyłożone w foremce. Po wyłożeniu kremu rozprowadzamy go równomiernie po całości, starajmy się wcisnąć ten krem między naleśniki. Parter przygotowany, wobec tego wykładamy 7 kolejnych naleśników na wierzch kremu. Starajmy się ułożyć je mniej więcej tak samo jak te poprzednie. I druga porcja kremu malinowego ląduje na górze tych ruloników. Ją również będziemy rozprowadzać równomiernie po naleśnikach. Starać się wcisnąć między nie, żeby się tam ten krem rozprowadził. A na sam koniec czekolada mleczna albo deserowa, którą ścieramy obierakiem do warzyw, a robiąc taki ładny akcent. Ciasto przygotowane, wkładamy go do lodówki na kilka godzin, żeby te kremy i masy wszystko dobrze zdężało. A po tym czasie nasze ruloniki w kremie malinowym wyglądają w ten sposób. Są zachwycające nie tylko wyglądem, ale również smakiem.
A ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.